Powiem wam, że zastanawiałem się, jak podejść do tematu domowego hi-fi na kanale Twoja Rzecz, bo myślę, że wielokrotnie mówiłem wam, że to jest coś, co mnie kręci, ale trochę jednocześnie głupio by mi było, gdyby tak nagle od czapy zaczęły pojawiać się treści dotyczące wzmacniaczy, amplitunerów, głośników bez żadnego wytłumaczenia. Że potrzebny jest swego rodzaju kamień węgielny dla tego typu treści. No i wydaje mi się, że mam na to swój pomysł. Zobaczcie, co dla was przygotowałem. It feels so good. Baby, it's understood. It feels so right, honey, to keep pushing into the night. Oh, it feels so good. Sensing our humanhood. We're invincible, baby. Last of our kind. Dlatego stwierdziłem, że biorę sprzęt do nagrywania, wsiadam w auto, jadę ponad 1000 km na jeden z największych targów hi-fi na świecie, a na pewno największe w Europie, które stanowią pewien punkt odniesienia dla naszego polskiego audio-video show. Jadę do Monachium na targi high-end. No i cóż, możecie spodziewać się, że w tym filmie zobaczycie, jak te targi wyglądają od środka. Ja zawsze chciałem na nie pojechać, tylko nigdy jakoś nie było okazji. No ale teraz jest. Bo teraz jest kanał Twoja Rzecz. A razem z kanałem pojawią się też treści poświęcone właśnie tematyce hi-fi, na co bardzo mocno czekałem. No i teraz wreszcie jest okazja. No jestem ciekawy, jak te targi wyglądają. Na pewno będę je porównywał do naszej rodzimej imprezy. Na pewno ta impreza ma troszkę inny charakter, bo pierwsze 2 dni w ogóle są zamknięte dla takiego szerokiego widza. To jest część dla branży i wszelkich kontaktów biznesowych. Hale są otwierane dopiero w sobotę dla widowni. Sobota i niedziela to są te 2 dni, kiedy ja tam będę buszował. Zamierzam poodwiedzać najciekawsze stoiska największych marek, ale też tych mniejszych. Zobaczymy, czy będą też stoiska naszych polskich firm. No jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. No i ogólnie mam takie poczucie, że tego typu treści brakuje na polskim YouTubie, że musimy się posiłkować kanałami zagranicznymi, a perspektywa polskiego widza, polskiego portfela jest jednak troszkę inna. Więc myślę, że będzie to dla was po prostu ciekawe i właśnie ten film będzie stanowił ten kamień węgielny dla treści hi-fi, które chciałbym, żeby pojawiały się już cyklicznie w tym miejscu. No to zapraszam. Tu od samego początku jest inaczej względem tego, co znamy z naszego rodzimego podwórka. Niby formuła podobna, to jednak różnice robią tu detale i one, jak wszystko, mają swoje plusy i minusy. Przede wszystkim nie ma tu miejsca na rozpraszanie się tematami związanymi z wideo, więc jeśli powiedziałem, że to jedne z największych targów hi-fi, to należy to rozumieć dosłownie. Nie ma tu, tak jak w Polsce, szerokiej ekspozycji systemów wielokanałowych, nie wystawiają się tu też producenci telewizorów, rzutników i tym podobnych. Z tematyki kina domowego rzuciło mi się w oczy jedynie stoisko marki Emotiva i choć było całkiem spore, to jednak była to tak zwana ekspozycja sucha, bez dodatkowego pomieszczenia odsłuchowego, które mogłoby pokazać, co ich amplitunery, a także głośniki do kina domowego potrafią. Ale to taka dygresja na start, bo o ogólnej specyfice stoisk opowiem nieco później. Najpierw przybliżę szeroko pojętą logistykę związaną z tą imprezą, bo po przekroczeniu jej progu w zasadzie od razu wiedziałem, że optymalną formą zrelacjonowania jej wam, przynajmniej w tym roku, będzie spacer od sali do sali, odsłuchy, rozmowy, a potem zwyczajnie zebranie swoich przemyśleń i nagranie w kontrolowanych warunkach. I oto jestem.
Wszystko z powodu formuły, która zakłada, że tu wszystko dzieje się w jednym miejscu. Mamy jeden wielki kompleks targowy, zatem wszyscy odwiedzający są skumulowani. To niewątpliwie daje poczucie, że wszystko tętni życiem, ale jednocześnie powoduje, że w przestrzeniach wspólnych jest ogromny szum, a do niektórych pomieszczeń odsłuchowych trzeba czekać w kolejce. No i przemieszczanie się z jednej strony targów na drugą zajmuje sporo czasu, zanim przepchniesz się przez tłum odwiedzających. Na pewno lepszym dniem do odwiedzin w tym roku była niedziela, która była odczuwalnie mniej obciążona i spacer po halach był zwyczajnie przyjemniejszy. Natomiast w sobotę było tak wielu odwiedzających, że wszystkie 1600 podziemnych miejsc parkingowych zostało zajętych, tak samo zresztą jak płatne parkingi wokół. Dlatego miejsca szukałem sobie pośród okolicznych uliczek i doszedłem sobie około kilometr spacerem. Zaskoczyło mnie, że monachijskie targi są dość krótko otwarte dla zwiedzających. W sobotę to od 10 do 18, a w niedzielę jeszcze krócej, bo od 10 do 16. Zatem z perspektywy zwykłego zwiedzającego warszawskie audio-video show daje większy komfort czasowy. To wymusza, by dobrze planować sobie dzień. Gdzieś po drodze trzeba jeszcze pamiętać o posiłku, choć z tym na szczęście nie ma problemu, bo punkty gastronomiczne są rozsiane w różnych miejscach, a poza tym zdarzało się, że zjeść można było również w wybranych salach odsłuchowych. Mi się to udało. Niektórzy wystawcy uciekli z głównej lokalizacji, by swoją strefę odsłuchową zorganizować w położonym po drugiej stronie ulicy centrum wystawienniczym Motor World, gdzie było odczuwalnie spokojniej, a ja pojawiłem się tam całkowicie przypadkiem. Ściągnęła mnie tam imponująca wystawa samochodów, a przy okazji trafiłem na prezentację nieznanego mi dotychczas producenta aktywnych kolumn głośnikowych i muszę przyznać, że to była pewna odmiana pośród dość mocno zaadaptowanych akustycznie pomieszczeń na ekspozycji głównej, a tu cały odsłuch był realizowany w całkowicie surowej przestrzeni pełnej szkła i stali, a i tak system potrafił zagrać muzykalnie, gładko i zwyczajnie przyjemnie. Po tym odsłuchu wróciłem do głównej przestrzeni targowej, a tam działo się naprawdę wiele. Maybe it's understood. It feels so right. Gdybym miał wskazać tak czysto organoleptycznie, którzy producenci byli najbardziej widoczni w Monachium, to zdecydowanie na pierwszym miejscu umieściłbym koreańskie Hi-Fi Rose. Poza tym, że byli bardzo widoczni na banerach reklamowych, to posiadali potężne stoisko z 2 salami odsłuchowymi w jednym z bardziej eksponowanych miejsc na targach, a do tego pełno było ich komponentów rozsianych po pokojach różnych producentów i to nie tylko Dynaudio, które ewidentnie weszło w jakąś współpracę z Koreańczykami. Widać, że dziś klienci kupują oczami, a te wielkie wyświetlacze dotykowe urządzeń Rose wyraźnie ich przyciągają. Drugim takim producentem, który poza własnym pokojem był chętnie pożyczany przez innych, były komponenty kanadyjskiego Moona. Zresztą nie dziwię się temu, bo od lat cenię sobie bardzo szkołę grania tej marki, potwornie dynamiczną, energetyczną i zawsze gwarantującą panowanie nad głośnikami. Poza tym to właśnie prezentacja w pokoju Moona zrobiła na mnie największe wrażenie. W porównaniu do innych pomieszczeń, gdzie niekiedy cała ściana była zastawiona sprzętem, tak tu było dość purystycznie. Sieciowy przedwzmacniacz, 2 końcówki mocy i największe Dynaudio z serii Confidence. To był jeden z tych odsłuchów, po których wychodzisz i nabierasz ochoty na bliższe poznanie oferty danego producenta. Wydaje mi się wręcz, że to było jedno z niewielu pomieszczeń na tych targach, gdzie miałem uczucie, że niekoniecznie chce mi się wychodzić. Ta synergia Moona i Dynaudio wybrzmiewała w Monachium bardzo mocno, bo dla odmiany w pokoju Duńczyków czarował system składający się z nowości, która właśnie tam została zaprezentowana, a mianowicie podstawkowego modelu Confidence w wersji aktywnej, czyli z wbudowanym wzmacniaczem oraz ponownie streamera od Moona. W ogóle cała przestrzeń wystawiennicza Dynaudio była chyba jedną z moich ulubionych. Kojąca kolorystycznie, otwarta przestrzeń, co nie było takie oczywiste, bo większość pokoi innych producentów, nawet jeśli były duże, to często rozstawienie ekspozycji bardzo ograniczało przemieszczanie się po nich. Tu zaś było jak trzeba, a swoją przestrzeń miały też głośniki studyjne, więc z perspektywy odwiedzającego działo się tam naprawdę sporo. W wielu pokojach można było też spotkać głośniki Wilson Audio, co nie jest zaskoczeniem, bo te od lat są chętnie kojarzone z high-endową elektroniką, pewnie też ze względu na ich unikalny, charakterystyczny kształt i myślę, że tylko flagowe kolumny Focala i Bowersa mogą się pod tym względem mierzyć z Wilsonami. Również amerykański Nordos, produkujący przewody i inne akcesoria zasilające, postawił w swoim systemie odsłuchowym właśnie na Wilsony i elektronikę D&D Agostino. Były też pokoje, które wyróżniały się w nieco inny sposób. Przykładowo zaskoczył mnie szkocki Lin, który zawsze kojarzył mi się z wyrafinowanym, ale bardzo kompaktowym high-endem. Życie jednak nie lubi próżni i Szkoci chyba pękli wobec high-endowej tendencji, że nie wystarczy, by komponenty były drogie. One muszą być też pokaźnych rozmiarów.
No a sztandarowe liny z perspektywy audiofila miały tę wadę, że były tylko drogie, ale przy tym mikrych rozmiarów. Po prostu nie robiły wrażenia, lecz teraz, cytując klasyka, ale to już było, znikło gdzieś za nami, bo skromnie i kompaktowo w pokoju lina nie było, bo pokazano system składający się z 6 świeżo pokazanych 800W monobloków, więc każda kolumna lin 360 była zasilana przez 3 takie bloczki, w tym po jednym na zasilenie samego głośnika wysokotonowego. I nawet sam host tego odsłuchu stwierdził, że to jest lekka przesada, chyba nie będąc jeszcze przyzwyczajonym, że lin takie systemy oferuje. No musi się szybko przyzwyczaić. W każdym razie, sama prezentacja była bardzo przyjemna, z dobrym vibe'em ze strony prowadzących. Można było wziąć też udział w loterii, w której do wygrania była butelka szkockiej whisky, więc czego chcieć więcej? Ciekawostką było źródło, którym był gramofon lina, z którego sygnał był przetwarzany do postaci cyfrowej. No i mamy zgrzyt, bo fanom winyla nie mieści się to w głowie, a lin idzie pod prąd, twierdząc, że dopiero w takiej postaci cyfrowej ma się pełen wpływ na jakość sygnału, a ich flagowy DAC Climax ten sygnał z płyty gramofonowej dopieszcza i puszcza dalej. Jeśli ktoś lina nie zna, to uzna ich za wariatów, ale to producent, który na winylach zjadł zęby i ogólnie dość ciekawy przypadek, bo dość szybko zrezygnowali z napędów CD, uznając je za nieprzyszłościowe i w tym czasie równolegle rozwijali i dopieszczali swoje gramofony oraz streamery. To bardzo fajna marka z bogatym know-how w dziedzinie R&D, warto ich śledzić. Drugim typem zaskoczenia było po prostu to wywoływane przez ilość i skalę nagromadzonego w sali odsłuchowej sprzętu. Tu w czołówce była szwajcarska Nagra, w której pokoju było tyle towaru, że w pewnym momencie miałem problem z ustaleniem, z którego źródła płynie muzyka, a było tam dosłownie wszystko. Gramofon, odtwarzacz CD, streamer, szpula, do wyboru, do koloru. Ja trafiłem akurat na taki moment, kiedy na pewno muzyka nie była odtwarzana z gramofonu, bo człowiek z obsługi co jakiś czas do niego podchodził i w trakcie odtwarzania muzyki wymieniał ceremonialnie płytę na inną, żeby coś się działo. Ogólnie ta nagra posłuży mi za wstęp do tematu high-endu w Monachium, który jest dla mnie tematem problematycznym. So good. Baby, it's understood. Bo naprawdę niewiele pomieszczeń z systemami, na które kompletnie mnie nie stać, mnie oczarowało. Tak naprawdę miałem wrażenie, że im bardziej absurdalnie drogo robi się w pokoju, tym bardziej neutralny staje się mój odbiór odsłuchu. Imponujący był pokój Magico. Czysto dla oka widać było, że sporo czasu poświęcono akustyce, by wyeliminować przeszklenia, które w Monachium są normą. Korzystny był też układ pomieszczenia, które było dostatecznie szerokie i głębokie, by ludziom siedzącym po środku zbudować odpowiednią scenę dźwięku. Ten system z jakiegoś powodu grał jednak apatycznie, sztampowo, a wiem z doświadczenia, że dźwięk od tych kolumn potrafi się kapitalnie odklejać i wciągać słuchacza. Tu jednak tego nie było, było po prostu ok i ciekawy jestem, na ile to jednak wina pomieszczenia, a na ile takiego sobie zgrania z potwornie drogą elektroniką Pilium, która te kolumny zasilała. To jest niestety loteria, zarówno związana z warunkami akustycznymi, z którymi producenci nie zawsze są w stanie sobie poradzić, ale też często loteryjny jest repertuar, który gra ogromną rolę w naszym odbiorze danego systemu. Tu dobrym przykładem jest Peak Audio, gdzie repertuar podczas mojej ponad 45-minutowej wizyty nie wychylał się poza ramy muzyki klasycznej, symfonicznej. Nie wiem, może akurat trafiłem na taką sesję, ale przynajmniej usłyszałem w tym pokoju odpowiednią, czy wręcz imponującą skalę, w jakiej tego typu muzyka powinna zostać podana i z elektroniką Gryfona zaprezentowało się to bardzo godnie. Dla mnie high-end w Monachium to było ciągłe falowanie i spadanie. Trafiłem też na absurdalny system cypryjskiego Aries Cerat, który aparycją przypominał ścigacz Anakina Skywalkera. Ogromna przestrzeń, potężne tuby, bo ciężko nazwać to kolumnami, a ja dalej miałem poczucie, że pokój był za mały dla tej konfiguracji i w każdym razie poza efektem wizualnym, który estetycznie też kompletnie nie był na mojej orbicie, to dźwiękowo nie było po prostu efektu wow. Zauważyłem natomiast pewną prawidłowość. Najczęściej ten lepszy efekt soniczny uzyskiwano tam, gdzie widownia, słuchacze nie byli usadzeni pod ścianą. Wtedy fala basowa miała gdzie się rozejść za plecami i zdecydowanie lepiej budowana była muzyczna głębia i szeroko pojęta immersja. Oczywiście mam dwa wyjątki od tej reguły. Jeden pozytywny i był nim pokój Muna, gdzie system był ustawiony na dłuższej ścianie ze słuchaczami usadzonymi blisko i pod ścianą, a i tak grało to świetnie. Drugi negatywny, czyli Magico, które warunki miało wymarzone, a jednak zawiodło. Niemniej w zdecydowanej większości przypadków tam, gdzie pokój oferował odpowiednią głębię, a siedziska były umieszczone na środku, odbywało się to z korzyścią dla muzyki.
Nie na wyrost w samochodzie wspomniałem o tej polskiej perspektywie, bo naprawdę dopiero Monachium uświadomiło mi, jak bardzo różni się rzeczywistość melomana z zachodu Europy od tej naszej. Chodzi mi przede wszystkim o perspektywę cenową, bo bardzo mało było na targach zestawów budżetowych. To były wręcz szczątkowe ilości, a szala miażdżąco przechylała się w stronę zestawów 20 000 euro plus. To rzuciło mi nieco inne światło na cennik nie tak dawno przywróconej do życia Unitry, która w naszym kraju spotyka się raczej z niezrozumieniem, trochę chyba wręcz hejtem, właśnie ze względu na ceny za poszczególne komponenty. Powiem Wam jednak, że postrzeganie Unitry w kraju, a postrzeganie tego samego producenta za granicą to są dwie kompletnie różne rzeczywistości. To było moje pierwsze zetknięcie z tym projektem i cieszę się, że wydarzyło się to właśnie w Monachium, bo zwyczajnie rzuciło szerszą perspektywę, a stoisko Unitry zwracało uwagę pośród innych, ale, i to jest bardzo ważne ale, bardzo brakowało pomieszczenia odsłuchowego. Myślę, że dostrzeżono to w pewnym momencie, bo mimo niesprzyjających warunków muzyka była puszczana z zestawu opartego na kolumnach 801 w przestrzeni ekspozycyjnej, chyba trochę w myśl zasady, że cel uświęca środki. W każdym razie Unitra z perspektywy klienta zachodniego nie jest produktem drogim, a przy tym jest jakaś i ma w sobie fajną surowość. Moim zdaniem ryzykowne jest jedynie, że na start nie pokazano żadnego streamera, bo jednak streaming obecnie rządzi i nie jestem przekonany, czy Unitrę stać na to, żeby mieć zwłokę na tym polu, ale u źródła dowiedziałem się, że prace nad streamerem trwają i bardzo dobrze. Poza tym spędziłem trochę czasu na tym stoisku, przyglądałem się tym urządzeniom, one naprawdę są jakieś. Widać, że w kilku obszarach konstruktorzy chcieli dać swój tak zwany autorski stempel. Moją uwagę zwrócił wyświetlacz rodem z Kindla w odtwarzaczu CD oraz lekki podgląd na kręcącą się płytę CD. To są takie małe rzeczy, które w hi-fi potrafią naprawdę dużo ważyć. Poza tym flagowy wzmacniacz naprawdę robi na żywo bardzo dobre wrażenie. Jest świetnie wykonany, ciężki, choć dodałbym mu lekkie poprzeczne frezowania na bocznych panelach, żeby dodać jeszcze więcej tej monolityczności. Ewentualnie jakiś motyw logotypu marki, bo widać, że producent lubi nim grać, jak choćby na brelokach. Jest tu też bardzo lubiana teraz nostalgiczna forma frontu, uwzględniająca wskaźniki wychołowe i ciepłe analogowe podświetlenie oraz hebelkowe przełączniki. Głośniki Unitry zresztą też mają ducha PRL w dobrym tego słowa znaczeniu i tylko powtórzę się, że za rok koniecznie Unitra musi powalczyć o to, żeby mieć gdzie zaprosić odwiedzających na odsłuch. Niemniej polski producent zaczyna chyba z dobrej strony. Dużo mówi o stronie technicznej swoich produktów, pokazuje schematy urządzeń na ścianach, skraca dystans poprzez obecność inżynierów na stoisku. Tu raczej fundamenty są dobre. Trzeba tylko przekonać Zachód, że polskie hi-fi coś znaczy i że warto w nie zainwestować. Na pewno to, co pokazano w Monachium, to dobry krok. O tym, jak ważna jest nawet mała sala odsłuchowa, wiedziała druga polska marka. Chodzi mi o Pylona, który nie pierwszy raz wystawia się w Monachium i śmiało mogę powiedzieć, że to stoisko było jednym z ładniejszych na targach mimo ograniczonej przestrzeni. Powiem Wam bez bicia, że nie miałem jeszcze okazji Pylonów słuchać. To znaczy, do tamtego momentu nie miałem, bo w sali odsłuchowej zetknąłem się z bardzo charakterystycznymi Jade'ami, ale biorę też poprawkę na to, że grały w bardzo małej przestrzeni, co podejrzewam, że ich potencjał mocno ograniczało. Dlatego nie będę teraz rozwodził się nad dźwiękiem, po prostu muszę któregoś razu umówić sobie odsłuch w którymś z salonów i wtedy wyrobić sobie o nich zdanie. Teraz natomiast mogę powiedzieć, że oferta Pylona kupiła mnie swoim wyglądem i wykonaniem, bo faktycznie jeśli chodzi o proporcje tych kolumn i jakość ich obudów, to naprawdę jest tu na czym zawiesić oko. Jedynie miałem problem z ametystami, które choć niewątpliwie zwracały uwagę, to jednak nie jest to moja estetyczna bajka i coś, co mimo wszystko nie do końca jest dla mnie spójne z estetyką pozostałych głośników z oferty. Doceniam jednak jeszcze raz wykonanie tych kolumn, które tu dodatkowo wsparto połyskującym lakierem, który robił efekt trochę znany z włoskich Sonus Faberów. Trzeba też odnotować, że w Pylonie odrobili lekcję z samoprezentacji. Konsekwentnie stosują modne w ostatnich latach lamele na ścianach swojej ekspozycji, co dodatkowo eksponuje wygląd kolumn, a poza tym na tym stoisku po prostu ładnie pachniało. A ja już wiem dlaczego. To prosty, sprytny i skuteczny detal, który podprogowo wpływa na odbiór marki. I tu kończą się bezpośrednie polskie związki, a zaczynają te pośrednie. Dla mnie takim była obecność Yamahy na tych targach. Yamahy, która jest u nas szalenie popularna i Yamahy, która jeszcze kilka lat temu potrafiła spektakularnie wystawiać się na targach IFA w Berlinie. Z tego powodu postanowiłem odszukać jej stoisko. To swoją drogą dobre określenie, bo tego miejsca naprawdę trzeba było szukać. To był pokój jeden z wielu
i to wcale nie w eksponowanym miejscu, raczej na uboczu. I powiem tyle, że się zawiodłem, bo ekspozycja była mimo wszystko skromna, bardziej skupiała się na dziedzictwie Yamahy i prezentowała archiwalne produkty po odrestaurowaniu, a sama prezentacja była prowadzona chaotycznie przy pomocy przypadkowej i strasznie zróżnicowanej muzyki, często wręcz ordynarnej. Plusem była możliwość posłuchania legendarnych monitorów NS1000, które paradoksalnie zabrzmiały chyba lepiej od najnowszych NS2000A, a wszystko było zasilane amplitunerem sieciowym RN2000A. Ten sam amplituner gościł zresztą na stoisku jednej z niewielu marek, których głośniki, jak na warunki Monachium, kosztują śmiesznie mało. Na tyle mało, że mogłyby być dodawane jako gratis, przykładowo do kolumn Dynaudio. Chodzi mi o Indianę Line, która w Polsce też jest już dość dobrze znana i w sumie słusznie, bo na targach też mogę ją zaliczyć do pozytywnych zaskoczeń. Po pierwsze dlatego, że tę cenę, z której sobie trochę żartowałem, trzeba jednak potraktować poważnie, bo trzeba oddać Indianie, że to były jedne z niewielu kolumn za przysłowiowe normalne pieniądze, których można było posłuchać w Monachium w osobnym pomieszczeniu. To jest zresztą ten drugi pozytyw i prawdziwy biały kruk pośród kolumn za 5 czy 10 tysięcy euro za parę, które stanowiły tak zwany baseline na tych targach. Producent zaplanował dwie premiery nowej generacji kolumn serii Tessie oraz największej kolumny serii Diva modelu 6. Miałem okazję być w sali odsłuchowej, kiedy prezentowana była ta druga nowość i naprawdę dobrze wspominam te kilkanaście minut, szczególnie, że pomieszczenie było bardzo wysokie, pełne szklanych powierzchni i zwyczajnie zdawało się być odrobinę za duże dla tych kolumn, a mimo to było ok. Tym bardziej ok, mając z tyłu głowy, że to nie są kolumny za miliony. To był jednak wyjątek od reguły, bo takich ekspozycji było na tych targach bardzo niewiele. This is Babylon. We are the chosen one. Wydaje mi się, że to chyba najbardziej uprzywilejowana grupa odwiedzających targi, bo fani słuchawek mają tu tylko z górki. Po pierwsze, nie obowiązują ich w zasadzie targowe ograniczenia wynikające z akustyki pomieszczenia. Wystarczy, że będą mieć za sobą poranną toaletę kanału słuchowego i już wiadomo, że akustyka powinna być ok. Po drugie, ze względu na charakter słuchawek, mam na myśli ich rozmiar. Całą wystawę można było zmieścić na jednej hali, więc nie było potrzeby robienia kilometrów z jednej strony targów na drugą. A po trzecie, w strefie słuchawek panowała zdecydowanie większa swoboda w kwestii doboru repertuaru. Albo można było się podłączyć samemu ze swoim źródłem, albo wystawca dawał nam do dyspozycji odtwarzacz z ogromną listą utworów do wyboru, tak było choćby na stoisku Astel & Kern, albo, i to była najlepsza opcja, mieliśmy combo, czyli tablet z dostępem do streamingu połączony ze wzmacniaczem słuchawkowym, do którego były podłączone właśnie słuchawki. To już była pełna swoboda. Pod tym względem absolutnie najlepszą moim zdaniem ekspozycję ze strefą testową miała marka Meze Audio i to chyba były też słuchawki, które zrobiły na mnie największe dźwiękowe wrażenie. Były też stoiska mniej elastyczne, jak marki, której nazwy nie pamiętam, ale cudownie wyglądałem w ich słuchawkach. Tam nie było za bardzo wyboru, bo zmiana utworu wymagała wystosowania prośby do pana obsługującego odtwarzacz w Winampowym stylu. Muszę im jednak przyznać, że były bardzo wygodne, choć samym brzmieniem nie powalały. Także słuchawki to bardzo wdzięczny temat pod kątem targów i widzę tu zdecydowanie więcej powodów do przyjazdu dla osób, które tym tematem się interesują, niż pod kątem dużego hi-fi. Również z tego względu, że posłuchać można było słuchawek dokanałowych, co zazwyczaj nie jest możliwe w warunkach rynkowych, a tu owszem. Oczywiście z poprawką na to, że warto mieć ze sobą zestaw dezynfekujący, bo różnie z tym bywa. Ja w każdym razie miałem trochę barierę higieniczną. Po sąsiedzku były też pokaźnych rozmiarów ekspozycje producentów gramofonów. Najbardziej imponująco prezentował się Project, który dzielił swoją przestrzeń z Musical Fidelity. Zaraz obok był też Torrent ze swoim referencyjnym gramofonem wielkości przerośniętej pralki, a swoje przestrzenie miały też marki Clear Audio oraz Audio-Technica, choć ta ostatnia raczej skupiała się na słuchawkach niż gramofonach. Tu też mam takie przemyślenie, że gramofony w Monachium wyjątkowo często robiły za nieme tło prezentowanych systemów. Były tam, stały, często się kręciły, ale muzyka najczęściej płynęła przede wszystkim ze streamerów, potem odtwarzaczy CD, a winyl robił efekt wizualny. Strzelam, że to zwyczajnie wypadkowa wygody, że w warunkach targowych trudniej o dotrzymanie tej gramofonowej celebry bez uszczerbku na dynamice prezentacji. Wspominam o tym, bo zwróciło to moją uwagę. Sporo w okolicy stoisk targowych było też punktów sprzedających płyty winylowe, więc jeśli planujecie się wybrać kiedyś do Monachium, to możecie te kilka euro odłożyć, by zamiast magnesu przywieźć sobie czarną płytę na pamiątkę.
Dla mnie to był bardzo intensywny weekend, ale już wiem, że za rok będę chciał tu wrócić. Będąc mądrzejszym o tegoroczne doświadczenia, na pewno spróbuję przyjechać na 3 dni, nie na 2. Do tego będę potrzebował wejściówki prasowej, by już w piątek móc zacząć poznawać ekspozycję bardziej na spokojnie. Poza tym na pewno jeden dzień będzie musiał być dniem bez kamery, bo teraz przez te bite 2 dni targałem ją ze sobą, co umówmy się, że trochę odbiera magii całemu wydarzeniu, ale zwyczajnie chciałem mieć ze sobą jak najwięcej materiału. No bo to mój pierwszy raz w takiej roli. Pierwszy raz musiałem się też zmierzyć z zasięgiem swojego kanału, bo wyobraźcie sobie, że przez sekcję komentarzy pod jednym z postów na YouTube odezwał się do mnie mój widz Robert. Powiedział, że mieszka w Monachium i korzystając z okazji chciałby zbić ze mną piątkę i zamienić parę słów. No i udało nam się. Dla mnie to było naprawdę coś dużego, przełomowego po prostu. Ostatecznie ten kanał nie jest jeszcze taki duży, on dopiero aspiruje, by takim być wraz z jego prowadzącym, ale już teraz jego zasięg potrafi przekroczyć granice naszego kraju i to mnie mega cieszy. Kolejny przystanek? Myślę, że Audio Video Show w Warszawie. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. To równie imponująca impreza, a pod pewnymi względami, mam na myśli działkę wideo, nawet bardziej rozbudowana, a poza tym połączenie formuły hotelowej ze Stadionem Narodowym też ma swój klimat z perspektywy odwiedzającego. Liczę jednak, że zanim do tych targów dobijemy, to na kanale będzie już kilka fajnych filmów dotyczących domowego hi-fi. Teraz wreszcie jest odpowiedni kontekst, fundament. Teraz mogę sobie po audiofilsku postrzępić język. I niech tak będzie. A tak już dobijając do brzegu, jeśli dotarliście do tego miejsca, napiszcie w komentarzu hashtag HighEnd2024 oraz podzielcie się, jaka jest wasza ulubiona marka z branży audio. To może być producent słuchawek, wzmacniaczy, głośników, czegokolwiek. Macie wolną rękę, chcę po prostu zrobić listę obecności. Na dziś kończę. Mam nadzieję, że było interesująco, choć przyznajcie, że trochę inaczej niż zazwyczaj. Widzimy się już niebawem. Czołem! What the hell is going on? We started off so strong. Manufacturers of dreams, charlatans of love. And nothing here is really what it seems.